zabieramy się za ten zbiornik 30-litrowy, który stoi tutaj za mną. Zbiornik został założony jakieś 3 miesiące temu. Podstawowym założeniem jego było prostota. Tak, aby każdy był w stanie założyć taki zbiornik. Zbiornik oprócz tego, że był założony w bardzo prosty sposób, to możecie zobaczyć na filmie. Film z zakładania, zakładka pojawi się gdzieś tutaj. Kto będzie ciekawy, może zobaczyć. Oprócz tego, że był w bardzo prosty sposób założony, to dodatkowo miał być prosty w obsłudze. No i udało mi się uzyskać ten efekt. Przez te 3 miesiące w zbiorniku nie robiłem żadnej podmianki, dolewałem jedynie wody. Jak widać, zaraz Wam pokażę, mieszkańcy, którzy tam są, bardzo dobrze sobie radzą. Oprócz mieszkańców dobrze sobie również radzą rośliny. Wszystko co tutaj jest rośnie i to nawet wbrew moim oczekiwaniom aż za dobrze. Myślałem, że nie będę musiał tak szybko robić tutaj przycinki, no ale po tych 3 miesiącach okazało się, że jednak już należy coś wyciąć. Zobaczcie tylko na najasa. Najas obrósł, wszystko zdominował. Nawet nie wiedziałem, że tam tyle tych sadzonek gdzieś się zaplątało po bokach i z tego to powodu właśnie, głównie z tego powodu zdecydowałem się teraz zrobić tą przycinkę. Najasa jest zdecydowanie za dużo. Oprócz najasa bardzo ładnie rozrósł się mech. No i myślę, że te mikrozorium, które tam jest zasadzone, też sobie daje radę, tylko za bardzo przez ten mech i tego najasa nie widać go. Chcę to wszystko przyciąć porządnie i zobaczyć, jak to wygląda. Z tego co widzę, zarówno ryby, jak i krewetki mają się bardzo dobrze. Do akwarium z ciekawości wrzuciłem nawet kilka krewetek trochę bardziej wymagających. Krewetek Carolina pływają wrzuciłem jakiś miesiąc temu. Także warunki, które tam są wystarczające, aby one mogły tam przeżyć. Jestem ciekaw, czy w przyszłości uda mi się je również rozmnożyć w tym zbiorniku. Czy na tyle dobre tam panują warunki, aby te krewetki mogły tam się rozwijać, rozmnażać. Z tego co widzę, rybki tak rozmnażają się, krewetki Carolina również się rozmnażają. Redshirki bardzo ładnie noszą jajeczka, co zaraz Wam postaram się również też pokazać. W zbiorniku nie mam zbyt dużych problemów z glonami. Mówię zbyt dużych, bo pojawiają się z tego co widzę, tylko i wyłącznie tutaj w prawym dolnym rogu. Wydaje mi się, że są to krasnolosty, ale ręki sobie uciąć nie dam. Występują one z tego co widzę jedynie tutaj, możliwe, że jak wytnę coś więcej, to uda mi się gdzieś tam z tyłu jeszcze znaleźć. Nad zbiornikiem oczywiście nie świecą się te lampki, które tutaj widać. Na świecie się doświetliłem go po to, żeby lepiej było na filmie wszystko widoczne. A na co dzień świeci tylko i wyłącznie ta jedna lampka znajdująca się tutaj, 10W. Taka jest moc określona przez producenta przynajmniej. Ile ma to? No niestety nie mam możliwości tego sprawdzić. Zbiornik oczywiście jest nienawożony. Tylko i wyłącznie to, co zostaje tu przetworzone przez bakterie, to znajduje się w tej wodzie. To są te substancje odżywcze, które muszą wystarczyć roślinom. No i z tego co widać wystarczają im, bo no, wszystko ładnie rośnie. No i to by było chyba na tyle. Teraz zabieram się za przycinkę, a Was zapraszam do oglądania i za chwilę do podsumowania zobaczymy, jak to będzie wyglądało po przycięciu wszystkiego.
zbiorniczek przycięty. Zarówno przy zakładaniu, jak i przy serwisie szybko poszło. Całość razem z wymianą wody zajęło mi jakieś 20 minut, może troszkę dłużej. Przyciąłem, powyrywałem praktycznie całego najasa, który tu był. Pozostało kilka sadzonek, te sadzonki teraz są tak powichrowane po bokach. Z czasem one oczywiście będą się pieły w kierunku lampek. Przyciąłem tak samo starsze liście od Cryptocoryny, starsze, bardziej zniszczone, te, które były podziurawione, te, które były brzydko wyglądały. Taki liść niestety on już się nie zregeneruje, nie odżyje, a roślina pompuje w niego. Jest przyciąć taki liść, roślina w tym momencie zamiast próbować go utrzymywać, zastąpi go nowym, wypuści nowy liść. Przyciąłem dość mocno mech, który był tutaj na samym środku. Dzięki temu zrobiło mi się lekki przesmyk pomiędzy tymi korzeniami, które tutaj zostały włożone. Nawet fajny efekt, podoba mi się to. Gdyby z tyłu jeszcze dodatkowo całość oświetlić, byłoby jeszcze lepiej, jeszcze ładniej. Glony, które były po lewej stronie, przeniosłem, tak wiem, dziwnie to brzmi, ale przeniosłem je specjalnie tutaj, bardziej na środek. Dosyć ciekawy efekt tworzą i postanowiłem dlatego je zostawić. Część wyrzuciłem, a część zostawiłem. Tą, która była taka bardziej zbita, tworzy formę czegoś w rodzaju gałęzatki, dosyć popularnej. Także dlatego je zostawiłem. Przestawiłem je tylko w inne miejsce i fajnie wygląda. No i tak, w tym filmie to by było na tyle. Oczywiście część roślin wyrzuciłem, które tutaj było, a część, tak jak na przykład mech, postanowiłem zostawić. Ten mech wykorzystam gdzieś przy innych tych moich zbiornikach. Mikrozorium, sporo tego mikrozorium tak samo powyciągałem to, które uciąłem, albo te sadzonki, które zostały wypuszczone jako dodatkowe, no to zostawiłem je na boku. Wykorzystam je gdzieś indziej do jakiejś innej aranżacji, albo wydam po prostu komuś. No i to by było na tyle. Czekam na Wasze komentarze, jestem ciekawy, co sądzicie o tym baniaczku. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Tyrion.